Witajcie, jest ostatni dzień marca. Czas kurczy się nieubłaganie, jak dla mnie, gdyż, no cóż, nadszedł czas, by podjąć pracę. No tym samym ograniczoną ilość będę miała czasu, a i sił na działania związane z ogrodnictwem. Nie każdy ma tak dobrze, jak ta panienka Fretusia. Leżeć, wylegiwać się i być obsłużonym. Cóż to za życie nudne. No i dobra, zobaczcie. To jest lak, jak mi ktoś z Państwa napisał. I już widzimy, na jaki kolor zakwitną kwiaty. To było z miksu wysiane jakichś różnych kwiatuszków. Będzie pomarańcz. Możliwe, że z żółcią, że z żółtym kolorkiem. I w takim razie, jak widzę tą jedyną sadzonkę, to polecam Państwu wysiewać laki. A swego czasu, nie tak dawno, może 2-3 tygodnie temu, pokazałam miejsce, sklep internetowy z Wielkiej Brytanii, gdzie kupiłam przeróżne odmiany laków. Zaraz pokażę siewki, jak wyglądają i jeszcze co muszę dodać. Na komentarze Państwa nie odpisuję od razu, no bo to zabiera czas, a jednakże chciałabym każdemu odpisać, co nie zawsze się udaje. Jak pomyślę, że ja taki maleńki youtuberka nie daję rady, to jak dają rady ci wielcy youtuberzy? No to jest podziw, o ile dają radę. Dobra, słuchajcie, ja na biegu wyniosłam wszystkie, jak leci, sadzoneczki, sieweczki. Czy to pomidor, czy papryka, czy kwiatek. Na razie stoją chaotycznie poustawiane na zewnątrz. Część też chaotycznie wewnątrz. Wiaty. Będą osłaniane na noc białymi agrowłókninami. Podwójnie, potrójnie, jak tam się uda. Nadchodzące noce mają być na plusie 3-5 stopni. Za tydzień ma być już niestety na minusie. -2, -4. Prawdopodobnie wtedy zabiorę do domu, bo tu nie ma co ryzykować. Zwróćcie uwagę, to jest popikowane, ale ponieważ czasu mało, to chciałam cośkolwiek popikować, by podsypać ziemią później. Minęły 2 czy 3 dni, jeszcze tego nie zrobiłam i właśnie teraz będę tu aż do nasady liścieni podsypywała ziemią. To jest nadmiar sadzonek, to pójdzie dla znajomych, dla rodziny. Moje są osobno w paletach, po 2 sztuki z każdej odmiany pozostawiane. Tu widzicie paprykę. Czytamy nazwy. Lilac Bell, fioletowe owoce. Nie mam żadnych drobniutkich papryk, nie zawracam sobie nimi głowy, gdyż potrzebuję mieć coś konkretnego, by zamrozić, by mieć do przetworów. Tu są pomidory, za małe doniczki popikowane, ale tak wyszło. Podsypię również ziemi tam, gdzie będzie to możliwe. Co nieco. Pomidory wełniaste, pomidory o, wiecie, biało-zielonych liściach, bo też tych odmian tu troszkę jest. One są w tej chwili przekrzywione, gdyż ciągnęły do słońca, a stały w tym oto pomieszczeniu. Tu na zewnątrz nabierze to wigoru, nabierze kondycji. To co, zaczynamy, bo już 4 minuty filmik trwa. Od czego? A zajrzyjmy. Chociaż może nie, po kolei lećmy. Różna wielkość jest siewek, jak widzicie, bo też i różny wzrost ich i czas wysiewu. Na etykietach macie Państwo napisane daty, kiedy wysiewałam. Drobna 1 to jest albo o żółtym, czy też pomarańczowym kwiatku i analogicznie drobna 2 też, któryś z tych kolorów, w każdym razie 2 kolorki. To są bardzo malutkie, drobniutkie kwiatuszki i jak widzę, sieweczki też są drobniutkie. Nie tak jak u aksamitek, tych osiągających pół metra wysokości. A teraz cynia meksykańska, 6 marzec wysiana, dopiero zaczęła kiełkować. A tu gąszcz dziwaczków, które pobrałam nasionka
u siebie z egzemplarzy kremowych, nie różowych, białych, żółtych, tylko już u takich, które zostały skrzyżowane z tych kolorów. Tak super smugi, wiecie, że szok. To już wymaga pikowania, aż wołają. Ratuj mnie, Mardar, ratuj. Są dosyć wiotkie, ale stojąc na dworzu będą miały ten pożądany wigor. Tu jeszcze niestety, ale to będę robić. Czekam byle do weekendu. 2 dni będzie wolnego wtedy. Jak dla mnie. Pory, których jeszcze nie przycięłam, ale zaraz ciachnę do pikowania. Selery też do pikowania. Tu nieskiełkowane. I tu cebulę. Kolejne rośliny. Zatrwian. Wrębny miks kolorów. Tu róż z bielą. Na razie ich jeszcze nie pikuję. Rok temu miałam zatrwiany. I one były gdzieś takie duże. Dopiero wtedy je przepikowywałam. Teraz raz, że dużo tego jest, nie chce mi się bawić w to. Dlatego niech jeszcze sobie siedzą. I tu jest niebieski. Porównywalna wielkość. A tu albo goździk, albo lwia paszcza, lub to i to. To jest z tego, co mi się wywaliło. Wiatr z ręki mi wytrącił. Wiecie, paletę z rozsadami. Cynia Super Yoga, tylko 1 sztuka. W oddali gołębie. Chyba amory ich. Gruchają, trzepoczą skrzydłami. Też są szczęśliwe, że wiosna nastała, że ciepłe dni. Życie im się zaczyna układać. A tu mam jeszcze, zobaczcie, niewkopane do gruntu tulipany, które nie zakwitną w tym roku na pewno, ale leżały cebulki jeszcze, więc dostały koszyczki i pójdą gdzieś tam do gruntu. A my wracamy. Tak wygląda roślinka o nazwie Klipdagga. 4 lub 5 mam sadzonek. Inne, tak jak ta leżąca, obumierały. Zostały najsilniejsze. Tak wygląda. To jest roślina, która bardzo wysoko rośnie, rozkrzewia się pięknie. Ma pomarańczowe, nietypowe kwiaty. Dookoła łodygi, co 30 powiedzmy centymetrów rozstawione. Wytwarza bardzo kolczaste torebki, w których są nasiona. Wielka cynia. Jaki kolor, patrzcie, nie napisałam z moich nasion zebranych. I tu widać albinosy. Jasne. Choć późno wykiełkowały. Więc to wszystko wymaga pikowania. Cynia pstrokata, żółta. Różne centki, takie kolor żółty. Płatków. Cynia skabiozowa z pierwszego wysiewu. Nic nie wykiełkowało. Macie tu moją dłoń, paluchy. Łodygi są wyciągnięte. Przy pikowaniu będzie to wszystko głębiej posadzone. Część pewnie posadzę do jakichś donic, byle rozsadzić z tego gąszczu. A na pewno kilka zrobię sadzonek takich, które będą miały osobne doniczki. Po 2 sztuki. Haber piżmowy. Habry w ogóle nie chciały mi kiełkować. To jest też dosiew. Coś. O matko, tu przyleciały gołębie. A tu roślinka też przepiękna. Do 3 metrów dorosła u mnie w pewnym roku, kilka lat temu. Gdzieś jak wpiszecie Mardar Titonia w YouTubie, to zobaczycie pomarańczowe kwiatuszki. Ekstra jest, ekstra. Coś jak słonecznik. Listki, tylko mniejsze. Taka wielkość. Teraz nie kwiatek. Z całej wielkiej ilości nasion tylko 3. No, może 4. 1 obumarła. 3 mam bazylię, które też przesadzę do osobnych doniczek.
23 luty, wysiew. Odmiana nieznana. No i teraz zbliżamy się do laków. Miałam dosiać, nie wiem czy to w takim razie zrobię, bo tu tylko 2 siewki wyrosły i nie chcą rosnąć. Wykiełkowały już ze 2 tygodnie temu, może 3 i one nie chcą rosnąć. To są właśnie kolejne. Pokazałam na początku filmu lak, pokrój sztywny. To zobaczcie, jak pięknie to będzie kwitło. Tu jest ognisty, czerwony kolor kwiatów. Bardzo wolno rośnie. Ten pierwszy w ogóle stanął w miejscu. Te coś tam rosną, też wyciągnięte, ale to nic to nie szkodzi. Tu twister, jeden jedyny. Ja wiecie, dosieję, bo jak widzę na ten jeden mój lak, taki piękniutki, no to aż żal. Tylko nie wiem, jak te bardzo odmianowe będą się zachowywały odnośnie mrozoodporności, więc będę starała się jakoś je zabezpieczyć, czy słomą, do agrowłókniną to raczej nie. Dobra, teraz mamy kleonę z mojego zbioru. Fioletowy kolor. To jest rewelacyjna roślina. Kwitnie całe lato. Biała, wielkość podobna. I jasny róż. I ta najsłabiej wykiełkowała. Więc też tego chyba nie będę na razie. Tak wygląda niebieskie pnącze. Kwiat o białym oczku. Klitoria terna teniska. Było 5 nasion, a zobaczcie, tylko jedno. Wykiełkowało. Tu jest heliotrop o pięknych niebieskich kwiatach do pikowania na już. Ekstra pachnie. Ojej, jak on lubi słońce, wodę. No, tu jest aksamitka Fantastic. Tu tylko 2 sztuki. Było tylko kilka nasion z Wielkiej Brytanii kupionych przed laty. Nie pamiętam, czy były stare. To nasiona już, czy nie. Wysiałam. A tu, kolego Marko, zobacz. Ty miałeś 3 nasionka pepino, ja 2. Jedno nasionko obumarło. To nasiono było niestety takie trochę albinosowate, blade. I ono właśnie umarło. A to żyje, ale nie chce skubane mi rosnąć. Ważne, że żyje. Tu jest część pomidorów popikowana. To wszystko, jak już mówiłam, do podsypania. O, tu jest ten piękny. Do podsypania ziemią. A ten, nie wiem, czy przeżyje. Patrzcie. Ja za chwilkę to wszystko schowam pod wiatę, bo teraz jest też ostre słońce. Słońce zachodzi, wschodzi, chowa się za chmurkami, wiecie. Słoniowa papryka, ostra, średnio. Też troszeczkę podsypię ziemią jeszcze. Pracy mnie czeka na dzień dzisiejszy bardzo dużo. To wszystko to są te papryki. Poza jedną jedyną kokato. No i co? Idziemy dalej. A tu figa. Kolego Roger, wielkie dzięki Ci za tą sadzonkę. Ona była taka mała. I myślałam, że zimy mi nie przetrwa w chłodnym pomieszczeniu bardzo. I wykopana już po pierwszych przymrozkach, musicie wiedzieć. Ale żyje. I rośnie figa bardzo szybko i dużo bardziej wolę figi od bananowców, bo jest je łatwiej przechować. Tu natomiast wyfrunął dziś na dwór ołownik o kwiatach niebieskich. Gdzieś jest jeszcze o białych, to z nasion. Dobra, i teraz co? Wchodzimy, słuchajcie. Zaraz, Morunia już weszła. A tu najpierw... Co tu jest? Papryka Dulce de España. Taka wielkość papryk. Bill Stripped w pasy. Croatian Seeds Story. Owoce w pasy.
większe niż te, co miałam rok temu. A tu moje kanny. Te, które nie wykiełkowały. To znaczy, tu były oznaki życia, ale niestety widzę, że nic nie ma, a czas minął. Więc mam tak, z nasion. Pink Tiger, Green Mix zielonych, White Tiger, jest jedna Niagara. To są te dwie o prawie białych kwiatach. Indica, niby Kleopatra było w opisie aukcji. I tu Dunkel, czyli odcień brązu. I to jest z tego pierwszego siewu. A potem dosiewałam. O, czekajcie. I z dosiewu Moniko, Marco, patrzcie. White Tiger, 2 wylazły. Ta niby Kleopatra, 1. Rosalinda, 1. Verdi, niby Verdi. Muszę dodać 2. Tu są 3 z mojego zbioru. Gruby różowy kwiat. Nasionka od pani Eli. Pozdrawiam. Tropicana Sunrise. 1 sztuka. No i Australia. O brązowych liściach. Wiem, że brązów liście nabywają później również. Nie wszystkie są od razu, będąc siewkami brązowe. I znowu z tego miksu brązowego Dunkel, tak sprzedawca opisał po niemiecku. I Niagara, hurra, 2 Niagary. Coś będzie, jak nie padnie i to później. Zatem chodźmy dalej. Jest prawie 17 minut. I tu tak, z wypadku. Pomidor wełniasty. Taki, który napisaliście mi Państwo, że prawdopodobnie jest to jakiś ekstrawagance. On miał owoce wielkości piłki do ping-ponga. Żółto-zielone. Był srebrzystym krzakiem. Koleżanko Moniko, to Ty masz właśnie. To się wywaliło mi. I był też tu pomidor o liściach variegata z mojego zbioru nasionka. I czerwone owoce, troszkę większe od piłki ping-pongowej. Myślę, że to będzie to, bo różni się liśćmi. Ponadto też goździki któreś tu są. Może to te byliny oraz lwia paszcza. Troszeczkę padło, ale niewiele po wypadku. I tak kępkami popikowałam. 4 karczochy. Green Globe. A ja jeszcze dosieję karczochy. Wiem, że jest późno. Te, które przyszły mi nasionka w ostatniej paczce, czy też przedostatniej. I tu z tego wypadku papryki o kolorowych owocach i biało-zielonych liściach z mojego zbioru. Oraz Red Giant, też z mojego zbioru, z chorwackiego sklepu. I to z wypadku. A co dalej? To już taki ostatni film przed pikowaniem. To jest popikowane. Jedyna sałata Nikolaj. Kalarypa bordowa Blanket. 22 luty był wysiew. Pikowałam około 2 tygodni temu. Może 1,5. Taka jest wielkość. No i tu mamy, proszę, lecimy. Texas Star, Zielony Tygrys, Fiammante, Carewicz, koleżanko Tomatinko, pozdrawiam. Zapraszam na kanał. Tomatinka. 100? Dziewczyno, ile ty wysiałaś odmian w tym roku? 104? Myślałam, że więcej. Że więcej będziesz miała, że się nie oprzesz pokusie wysiewu większej ilości. Ale jednak zdrowy rozsądek zachowałaś. No, niech się wiedzie ci tam w wysiewach. Tak, tu mamy takie Madonna, coś tam, Carewicz, Tulip Pink, to jest podobno piękny. To znaczy widziałam piękny owoc. Czytamy, kto zainteresowany, co ja tu posiadam i śledźcie później w sezonie losy, jak to będzie wyglądało u nas. Mniej więcej 120 sadzonek będzie pomidorów. Jest mała rezerwa
po 2 sztuki z każdej odmiany. Ale coś tam jeszcze dosiałam, ze 2-3 sztuki. A w rzeczywistości zobaczymy. Tu miałam okaz prawie kilogramowy, pomidorka 927 gram. To jest rewelacyjne. O Jezus, najpyszniejszy na świecie jaki jadłam. Rebel Stolik, ten Prime. Najpyszniejszy dla nas pomidor. Pani Aniu, pozdrawiam również. Także wielkość jest porównywalna tych siewek moich. Przechodzimy dalej. Mega groniasty, żółty, czerwony. Mike, też dzięki Ci serdeczne. Niech Ci zdrowo rosną. Starałam się. Paweł, tu mam też go Urmanda. Pozdrówko kolego. Natomiast ten drugi, zapomniałam nazwy, nie kiełkował skurczybyk. Półokomarzano. Tak, mamy takie. A widzicie co tu? A tu jest już z mojego zbioru. Tu mamy pierzasty, owłosiony pomidorek i owoce. Skarbonka. Super wygląd. Tam kilka sztuk mam jeszcze niepopikowanych, ale no widzicie tą wielkość. Różnie bardzo kiełkowały pomidory. Oj, różnie. I muszę Wam powiedzieć, kochani moi, że patrzcie, nawet jeszcze tu wylazło, że dopiero mi gargamel, nie ten yellow, tylko klasyczny gargamel wykiełkował, a siany był kiedy? 23 lutego. No, mam tych odmian od groma i ciut. Koleżanko Asiu, też pozdrawiam. Też coś wybrałam. Najlepszego dla Was życzę. Karbon, no to się spodziewam różnych. Sałaty, tak nieliczne. Jakaś Bordeaux, Nikolaj. Rzymska Galander. Takie. Tak to wygląda. A tu jest kalibos. Kapusta z wypadku. No więc ja to wszystko chcę porozstawiać, zabezpieczyć. Kwiatów też troszkę olandrów powynosić. Jest zacisznie. I niech to rośnie i tyle. No. Niech się sezon zacznie wcześniej i trwa długo. Powodzenia życzymy wszystkim. Tak, Mrunia? Ile dziś zjadłaś myszy? Zamiałcz. No ile? Oj, chyba dużo. Co, Mruniu? Brzuszek boli? Spać się chce? Tak? Więc dużo zjadłam. Może i jaszczurka się trafiła. No, dobra kocia. Jeszcze Mrusia tutaj prowadzi, by pokazać, jak koty uwielbiają deszczówkę. Ma nalane pełne wiadro wody, gdyż z kastr bierze się do podlewania. No i kotkowi ciężko jest dosięgnąć do dna. No i tak pełne wiaderko stawiamy, by kociaki mogły pić. A tu zobaczcie, jak tkaninę ściągnęłam, bo też jałowiec wypadł, usechł już drugi, został tylko jeden, może będzie żył, więc już tu nie będą się tak bardzo igły sypały. A z tego raczej nie powinny dolecieć. I patrzcie, rozchodnik wlazł pod agrotkaninę, bez braku słońca, jakiej ma liście. I teraz delikatne napoparzenia. To samo kocimiętka. Patrzcie, no takie pędy. Bledziusieńkie.
I co, Bruniu? Na drugie krzesło? Koło Freci? No, do domku. Okej. Chodź, Kicia, chodź. Chodź. Mrunia. Powiedz, Freciu, pozdrawiamy. A, jeszcze coś chcę pokazać. No i wchodzi mi w kadr. Jak jej nie nagrywać? To są dla mnie takie chwile, jak to się mówiło w szkole, ku pamięci. Pamiętniki się pisało, czyli słowo pisane było, a teraz co? Wizualne. O tak. Więc kiedyś, jak będzie miał człowiek wzrok, nie straci go, to będzie mógł obejrzeć, będąc staruszką, powspominać. Tak myślę teraz. Tu mam oleandry do wyciągnięcia też już na zewnątrz. I pierwszy raz zdarzyło się, że nie chorują żaden wełnowiec, żaden kurcze blade. O, no patrzcie, wełnowiec to nie jest, ale jest to szkodnik. Zapomniałam nazwy. Jego można paznokciem. Skurczybyk. Ale całe szczęście, że wełnowca nie ma, wiecie. Tu jest jochromy, kordylina, jakieś juki, no i mnóstwo roślin do wybudzania. Kanny i nie tylko. Ale chcę pokazać jedno. Patrzcie, mam tu kannę, która w ogóle nie jest, zupełnie nie jest podlewana. Tak leży na wierzchu i czeka, by ją posadzić do wybudzania. Jak ona chce rosnąć. Zobaczcie, jak nabrzmiała. Ten różowy, on nie był tak wysunięty. Tu chce łodyga zacząć wyrastać. Więc ja to muszę też na biegu. Niech wcześniej zakwitnie. Jak człowiek, wiecie, wybudzi, to i wcześniej doczeka kwiatów. Żądza życia jest w roślinach. A tu jaskry. No, pierwszy raz w życiu jaskry. Raz kiedyś kupiłam, ale to epizodzik był zielony, powypuszczało. No coś pięknego. Wyciągają się. To też trzeba już na dwór pod wiatę. Warto mieć takie miejsca, żeby każdy miał coś takiego awaryjnego, by roślinki móc osłonić, wynieść na dwór, by nie wyciągały się. Tym widokiem się pożegnam. Najlepszego życzę i zapraszam do filmów innych. A w sobotę u mnie wielki wysiew arbuzów. Dlatego muszę tu ze wszystkim zdążyć. Najbardziej chciałabym zdążyć z przepikowaniem wszystkiego, by już mieć czyste, otwarte serce i umysł, jak to się mówi, dla arbuzów.